Dawno, dawno temu, przemierzając stepy, góry czy lasy, ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia, szukając pożywienia. Pismo, liczby czy nawet imiona nie były im znane, a matka natura, z którą obcowali, panowała nad nimi niczym niepodzielny władca. Lecz niczym grom z jasnego nieba przyszło oświecenie. Ludzie nauczyli się hodować zwierzęta, tworzyć osady i uczyć się nieznanych im wcześniej umiejętności walki czy zarządzania na długo przed mitem o Prometeuszu. W tym momencie możemy mówić o początku cywilizacji. Nad podróżującymi stale ludźmi nie była już tylko natura, lecz sami stawali się cesarzami i królami władającymi tak samo plemionami, jak i potężnymi imperiami. Jednak ani imperia i królestwa, władcy i panujący nie stłumili całkowicie w zwykłych ludziach ducha wolności. W cieniach wielkich królestw, potężnych państw pozostały małe, niezależne od gigantów nacje, mikronacje. To jest takie trochę wydeptane, no jest tak, no to jest super graniczny, no nie? No. Bo tam jest, nie wiem, chyba 2012 rok, dlatego jest taki już zdezerowany. Pierwsze miejsce, no to jest tutaj. Dlatego jest trójkąt na fladze, no bo to było jakby tu, tylko tyle. To jest dosyć długa historia, mianowicie jak byłem dzieckiem, nawet dzisiaj bardzo lubię animacje, kreskówki, jak kto woli to nazywać. I w jednej z takich kreskówek był taki motyw, aby wymyślać nazwy różnych rzeczy. Potraw, zwierząt i między innymi był wymyślony kraj. Nigdy nie byłem za granicą. To właśnie przypadało też na 2009 rok. Jako dziecko bardzo chciałem odwiedzić jakiś inny kraj, zobaczyć inną kulturę. Nie było mi to w tamtym czasie dane. Postanowiłem, że skoro ja nie mogę do tej rzeczywistości wyruszyć, to ona przyjdzie do mnie. Pobijałem patyki w ziemię, prawda? Wytyczyłem sznurkiem pewne granice. To nie było duże terytorium ówcześnie, bo około 1 metra kwadratowego w ten sposób zająłem. I tak powstało to państwo. Ktoś wstawił oczywiście z zagranicy informację o tym, że polski minister spraw zagranicznych powiedział z jednym z państw, San Escobar. Mam okazję prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi, ja na przykład na Karaibach po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajem jak San Escobar albo Belize. To była znana akcja, którą internauci dosyć mocno wyśmiali. Takiego państwo nie istnieje. No i też z tego śmiali się na międzynarodowej grupie mikronacyjnej. Republika San Escobar, podwyższonego kraj ryzyka San Escobar. Respetados señores y caballeros, estoy muy honorado y satisfecho de poder hoy oficialmente abrir el Consulado General de República San Escobar en Krakowie. Przy czym komentarz był taki, że nie ma państw, które nie istnieją. Są tylko państwa, które nie są zorganizowane. I tutaj jest właśnie podobnie. Tutaj to państwo może dla kogoś istnieje, tylko nie jest nigdzie na mapie narysowane i nie ma żadnego systemu. W Europie jest chyba więcej dzieciaków, co tym się robi. Okay. Czechy, właśnie tam południe Europy. W Polsce, tak jak mówię, to jest tam taka, to się nazywa mikrosfera, kurczę, jest mikroświat zrobiony. W sensie osobne kontynenty jakieś i na tym robią. Tak jakbyś miał osobne uniwersum i w ramach tego robią. Nie? Są jakieś tam, nazwijmy, szare plamy na tym kontynencie, tam możesz sobie zaanektować to i to jest moja mikronacja. Okay. I te jakby graniczące muszą ci zaakceptować, że tak, okej. Zakładasz forum i robisz z tego mikronację. Żeby też nie było też jak ChatGPT, po prostu mówię bez sensu, dobra. Tyci państwo, mikronacja i mikropaństwo to są różne rzeczy, powiedzmy konceptualnie, które mogą wydawać się dosyć podobnymi rzeczami tak naprawdę. Ponieważ główne rozróżnienie to jest mikronacja i mikropaństwo.
Mikropaństwo to jest coś, co kojarzymy mniej więcej. Że mamy na przykład San Marino, albo Liechtenstein, albo Watykan, czyli to jest generalnie państwo, które jest bardzo małe. Zaś mikronacja to jest coś innego, co swoją drogą jakby jest kontrowersyjne. Ponieważ tak naprawdę mikronacja zazwyczaj jest jeszcze mniejsza od mikropaństwa, ale mikronacja nie jest oficjalnie uznawanym organizmem państwowym. To jest to, co nas właśnie różni, czy co nas różni, co różni mikronację od mikropaństw. I to jest pierwsza z tych konstytucji, która powstała w 2009 roku. Wygląda naprawdę przekomicznie, bo jest to po prostu pióra mazakiem bardziej 10-letniego chłopca. No i zawiera co przede wszystkim? Banknoty, informacje o banknotach, wszystko poklejone folią. Jak wygląda flaga? Już wtedy był ten projekt flagi. Tu jest pieczątka pierwsza, z ziemniaka ona była robiona. I jakby zacząć, to jest ten trójkąt z tymi gwiazdkami, które oczywiście nie były są gwiazdkami, nie były wycięte, bo to jest zbyt trudna technologia w tamtym czasie, to miała być, tak? Więc to jest ten centralny element flagi. Godło, już też wtedy ten zarys główny, prawda, te 3 szczyty i tutaj ludzie się mnie pytają, czy ten półksiężyc to jest nawiązanie do islamu. Ja mówię, no nie, to jest po prostu na niebie jest taki księżyc, no nie? Próbowałem sobie to zracjonalizować tą nazwę trochę, tak, bo ona wyszła trochę z zewnątrz, tak, więc no takie dużo członów, to może to jest A rozumiem, połączenie tych wszystkich land, tak. Że to jest trochę kiedyś było stylizowane na taki niemiecki, taki tyrolski klimat, tak? No i widzisz, to jest szwart zachodni, szwart wschodni, tak? Morgen, Lorgen, nie? No to jest tak, te części tego kraju. Górny Schwarzmorgen Lorgenland zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. To jest z konstytucji polskiej. Tyle coś wymazane, nic nie było. Jest takie indyjskie porzekadło, że w każdym człowieku są 2 wilki. Odnosi się do zupełnie innej rzeczywistości ta parabola, natomiast tutaj jest podobnie, że w każdym człowieku jest wariat, jest intelektualista. Spotykają się z różnymi rzeczywiście reakcjami, od takiej bardzo entuzjastycznej, po oczywiście w pierwszym fazie zetknięcia, po bardzo entuzjastycznej, po taką coś chyba z tym człowiekiem jest nie tak. Ale później, gdy rzeczywiście było więcej czasu na rozmowę, ludzie zrozumieli, że nie jestem człowiekiem, który wyszedł z dziekanki czy z choroszczy, tak? Tylko po prostu zdrową psychicznie osobą, która ma pewne niekonwencjonalne hobby, chce to robić, bo sprawia mu to absolutną przyjemność. Bo ja na przykład, ja szczerze sobie pomyślałem, ale dlatego się poniekąd zapytałem, no to nie wiem, już wiem, co teraz pomyśleć. Ja sobie pomyślałem, że chętnie bym się wybrał na ten mikrokonf. On dopiero w ogóle świetnie. Jest bardzo dobrze, nie dyskutujesz. No, ludzie już się umierają. Oni się też już uwiadą w takie śmieszne stroje dla tego słowa. So, welcome in the city of peace. It looks like Mikro looks like a very historical city, but actually every building is younger than 100 years. So the city was one big ruin. So Winston Churchill wanted to keep the ruins as a memory of all the blood and madness of the war. But after the war, the people came back to Ypres to rebuild their houses, to retake their life, and they rebuilt the city as it was before the war.
I'm Niels Vermeers. I'm 35 years old. I live in Belgium, and I'm the founder of the Grand Duchy of Flandrensis, and people know me in the micronational community as Grand Duke Nicholas. I'm Ivan, I'm 37 years old. I also live in Belgium, and I represent the micronation Ladonia, the Royal Republic of Ladonia in Sweden, and I'm a Minister of Foreign Affairs. Go wherever the hell you want to. I don't know what you do, but yeah. We have at Microcon, we have artists, we have climate activists, we have people who started just for fun as a hobby. So everyone has his own reason to start his own micronation. Exactly, and with people physically meeting with each other, it doesn't just stay behind a computer, but you know, you've got similar people doing the same thing, and with these kind of meetups, you get recognized by who you are, what you do. No matter how you do it, you speak with people with likely minds, like who have a micronation or different projects working together. And that's like one of the safe environments that you can create outside of the internet. Because you can sit safely behind your desk, but coming out in the real world with who you are, what you do, what you want to do, how do you present yourself, how do you present your micronation, is a different story, of course. It all depends about how a journalist is writing about micronation. You have people who want documentary makers who are very interested in the topic of micronationalism and why are people starting the micronation. But you also have people who just want to have a very fancy story for the readers and to make fun of some people who look like we are a bunch of crazy people. And from my perspective, it always starts there. That you are crazy people. In groothertogdom. De mensen noemen mij de groothertog. Mijn titel is niet echt. Ik weet dat ook. Ik gebruik mijn titel niet echt. Hoewel, ik hem in feite wel echt zou kunnen gebruiken, want ik ben de staatshoofd van een niet erkend land in een Antarctica. Dus het is geen valse titel, het is gewoon een titel van een land dat niet bestaat. As you all know, we co-host this microphone event after Queen Caroline from Ladonia hosted the American one. I'm Ivan, I'm Minister of Foreign Affairs from Ladonia, and together with Niels, I said like, let's do this. So here we are today. I think because of the internet it got more publicly known, and with the current worldwide issues that people aren't happy with their governments, they're trying to find a way to handle with that, to see like I don't agree with what my government does and I want a bit of control for myself. And because of that self-control, they start their own micronation. That's not always the case, but for a few. Greetings. I am Zara Antonov, the president of the United Republic of Obscurium. I'm Archduke Arthur I of the Parliamentary Monarchy of Ductionary. So I am Christina the First and Second of Psycholdia and the Psycholdian Imperium. It's a way of expressing both your way of thinking as well as who you are. For example, I am a very eccentric person, if you cannot tell. There's no real signs. The original idea behind Obscurium was to be a communist state located on the planet of Mars, which the idea held up for about a year. After that, we changed the structure of the country. It became Obscurium.
and we changed the flag, and the basic idea remained, because the idea behind building a communist state of us was to be better than any other macro nation, basically. Because I was frustrated with the German government, and I thought to myself, well, I can do a better job. At the time I was a bit of a communist, so communism was the solution, and later on the solution became, let's just do our own thing. So I started with some friends and with some family, and here in Austria it's hard to run a micronation because the people cannot think what a micronation is, they have no understanding. And I found out about the Republic of Kugelmugel in Vienna. So I got the inspiration and started, and then I found out about Liberland and Molossia, and then everything came. I enjoy the fancy uniforms of everything. I make coats of arms professionally, and it's all really lovely with those, but also there's the element of that you're not just showing what you think, but how you think, how you feel, all of those. I think that's a very vital part of it. As well as that, the community, if you spend enough time in it, you have friends who actually are like there for you. Rather than just maybe a friend you met in high school once who you don't talk to ever. These are friends that you meet every 2 years, that you know you'll meet in person every 2 years, and that you can talk endlessly with. For context, Travis, I'm sorry I messaged you so much. It never ceases to amaze me. Molossia's been around for 45 years. We've really interacted with the micronational community, I mean, probably since the 90s, so we're going back like 30 years, something like that. And yet there are still new ideas about what makes a country, and it's just absolutely fantastic. I mean, there's been lulls in the micronational activity, but the concept of what makes a country, it's different to every single person that has their own nation, and it never gets old. It never gets old seeing what clever ideas, what interesting spin the new younger micronationalists have, almost like a fingerprint. Every single one is different. I mean, we've seen documentaries where it literally starts with people going, "I'm not crazy," and that's kind of the wrong, I think, mindset to have, because it's just creativity. There's nothing wrong with creativity at all, and I think it's quite nice now to see more of an acceptance of these individuals who just want to express themselves rather than a stigma. I think it's quite a popular narrative to pump out, look at these crazy people, but no, they're not crazy at all. It's just, you know, it's expressive. You know, was George Washington crazy for founding America? Regarding climate change, I can start my own non-profit climate organization, just like so many are, but instead I start my own country to save the planet. So we are micronationalists are the creative ones. Your Excellencies, Your Highnesses, ladies and gentlemen. What is your micronation all about? I want you to ask yourself the following questions. Now, LNV stands for Livonian Ministry of Foreign Affairs. Environmental migrations. There's going to be a moment in the late day that we're going to want to conquer the island, or whatever it might be, and that's okay, because that's part of the fun, right? So my definition of a micronation 23 years ago was a sovereign country that is not recognized as sovereign by other countries. I've changed that to say a organization that operates like a sovereign country, you know, because you've got projects that are more art focused, creative. They want to do the stamps, they want to do the flag and the Constitution, but they're not actually sending letters to the UN demanding recognition or anything like that. They're not really striving to be recognized as independent, but they're still a micronation. So I've expanded the definition to really embrace reality, I think. It's serious, but still fun. I think that is the perfect combination for me personally. Micronationalism is the combination between going as serious a professional as you can be, but never lose that it still must be fun. The moment I have that it's my second job, you need to quit.
I didn't get much negative reactions about my hobby, because most people know me, and it's not like we are crazy people who are thinking that we are real nobility. I think that makes a difference, because if you're looking to most micronations who are mentioned in international media, mostly those are the eccentric ones who are believing they are a real president or a real prince, but that's not the type of people we are. Cały czas do tego dąży się, mimo że jest się uznawanym za osobę, no nie wiem, niepoczytalną po prostu. To sprawia, że mikronacje i tworzenie mikronacji, czy jakby ta motywacja jest trochę jak teoria spiskowa. To wszystko jakby musi znajdować taki sposób interpretacji tej rzeczywistości, żeby to nie była prawda dla ciebie. I myślę, że dlatego to może być też interesujące, bo to jest jakiś taki sposób myślenia, który wymyka się zupełnie temu, do czego przywykliśmy, mimo że to jest inspirujące bardzo, że ci ludzie to robią i że mają ten duży cel, żeby stworzyć swój własny raj, bardzo idealistyczny, no to jakby im to nie wychodzi po prostu zazwyczaj, prawie nigdy. There are more micronations than official countries in the world. So a lot of people disagree with our current government, and that's And like... we runs on less money, we have Yes. less ministers, we have less conflict, so we actually just are on improvement. So We're more efficient than a real government. Są takimi figurami takich bożych szaleńców, którzy oddadzą za ideę prawie że wszystko. Na pewno jakby pieniądze, czas i jakby status osoby poczytalnej za to, żeby po prostu dążyć do tego, żeby stworzyć swój własny raj.